Planujesz wyjazd za granicę? Torby spakowane, odprawa zrobiona i już widzisz siebie w nowym miejscu? Nieważne, czy będzie to plaża, wielkie nowoczesne miasto, a może kolebka cywilizacji. Założę się, że plan przygotowany, ale czy masz pewność, że dane komórkowe tam zadziałają? W końcu bez internetu w telefonie trudno dzisiaj cokolwiek zrobić. Nawet jeśli roaming jest włączony, to przecież zawsze istnieje ryzyko, że twoja karta nie będzie mogła się zalogować u lokalnego operatora. Sam miałem tak kilka razy, nawet w Europie. Jednak problem robi się bardziej skomplikowany, gdy wybieramy się gdzieś dalej. Stany Zjednoczone, Ameryka Łacińska, a może Azja. Nawet jeśli roaming zadziała tam prawidłowo, to cena u naszego operatora potrafi być zaporowa. W tym materiale porozmawiamy o problemach z roamingiem u twojego operatora. Omówię też trudności i niebezpieczeństwa związane z zakupem karty SIM w kraju, do którego się wybieramy, ale przede wszystkim zajmiemy się tu dzisiaj usługą o nazwie Saily, dzięki której można kupić i aktywować pakiet danych, będąc jeszcze w domu. Z tej strony Paweł, a ty oglądasz kanał Techmania HD. Zapraszam. Czym w ogóle jest eSIM? Jest to SIM, który jest zbudowany wewnątrz smartfona i umożliwia nie tylko odczyt danych potrzebnych do korzystania z sieci komórkowej, ale także ich zapis. Dzięki temu nie musimy fizycznie wkładać ani wyjmować karty SIM. Ta różnica czyni eSIM idealnym rozwiązaniem podczas podróży lub pracy za granicą. Możesz przejrzeć dostępne pakiety, wybrać właściwy i włączyć kartę na swoim telefonie z wyprzedzeniem, będąc jeszcze w domu. Tak, włączyć. eSIM w końcu nie jest fizyczną kartą, więc obędzie się bez otwierania tej delikatnej szufladki. Zaletą jest również to, że w zależności od lokalizacji ceny potrafią być sporo niższe. Dla porównania, mając telefon na kartę w T-Mobile za 1 GB danych na Tajwanie, zapłacisz 99 zł. Dość drogo, ale w Orange cena wynosi już 44 zł i 46 groszy, z tym, że nie za gigabajt, a za każdy megabajt. Co znaczy, że za 1 giga przyjdzie ci zapłacić prawie 45 000 złotych. Pół biedy, jeśli to prepaid, gorzej, jeśli masz telefon w abonamencie. W ceniku sieci Play nie widzę ani Tajwanu, ani Singapuru, ale jest chociażby Malezja. 1 GB kosztuje nas równe 100 zł. Dla porównania z usługą Saily za 1 GB w każdym z tych trzech krajów przyjdzie nam zapłacić po $3,99, czyli jakieś 16 zł. Jednak nikt tam nie jedzie na dzień, a raczej na tydzień, może nawet na miesiąc. Wtedy 1 GB to zdecydowanie za mało, 10 co najmniej by się zdało. Zamiast 1000 zł u swojego operatora Saily zapłacisz jedyne 73 zł. Czy się opłaca? No raczej. W odległych krajach Saily wypada o niebo lepiej niż wszyscy nasi europejscy operatorzy. Jednak cena to nie wszystko, bo liczy się również wygoda. Gdyby to cena była jedynym kryterium, to powiedziałbym, że zakup karty SIM u lokalnego operatora byłby pewnie najbardziej opłacalny. I sam z takiej opcji korzystałem już nieraz, ale czy jest ona wygodna i co ważniejsze bezpieczna? W sumie ani jedno, ani drugie. Już tłumaczę. Już za chwilę pokażę Wam, jak szybko i łatwo aktywuje się kartę zakupioną w Saily i niestety sprawa jest dużo bardziej skomplikowana z zakupem karty SIM u lokalnego operatora. Problem polega na tym, że najprawdopodobniej nie możemy zakupić takiej karty będąc jeszcze w naszym kraju, a musimy fizycznie znajdować się w docelowym miejscu, znaleźć otwarty punkt, poczekać w kolejce, mieć ze sobą paszport i czasami nawet drugi dokument ze zdjęciem. Po wypełnieniu wszystkich papierów i włożeniu karty SIM musimy czekać na aktywację. Niby procedura jest prosta i jeśli wszystko pójdzie sprawnie, to całość nie powinna nam zająć więcej niż godzinkę, może dwie od wyjścia z hotelu. Chyba że Twój popołudniowy samolot się spóźni. Lądujesz praktycznie w nocy, tym samym spóźniasz się na zabukowany autobus, a do miejsca, w którym masz przebywać, jest bardzo daleko. Nie masz internetu, nie mówisz w lokalnym języku i nawet w najbliższym mieście wszystkie punkty operatora o tej porze są już zamknięte. Szansa na takiego pecha jest niby mała, ale z ręką na sercu na początku tego roku miałem dokładnie taką sytuację. Otóż po wielu godzinach opóźnienia udało się wreszcie pieszo przekroczyć granicę Cypru Północnego, który jest oczywiście pod władaniem Turcji i o tej porze wszystkie punkty były już dawno zamknięte. Na koncie prepaidowym miałem ponad 40 euro, ale w momencie, gdy uruchomiłem internet, wszystko zeszło do zera, a do wynajętego mieszkania było jakieś 50 km. Czasami zapominamy o tym, jak internet ułatwia nam życie lub inaczej, jak bardzo to życie potrafi być skomplikowane bez niego, zwłaszcza w totalnie nieznanym nam miejscu, gdzie mało kto zna chociażby angielski. Lokalną kartę SIM udało mi się dostać dopiero po 2 dniach. W poniedziałek, bo zgadnijcie,
w niedzielę jest zamknięte. Czas aktywacji od wizyty w punkcie? 8 godzin, czyli dopiero jak wróciłem do nich za trzecim razem, już totalnie wpieniony, że karta wciąż nie działa. I wiecie co? Gdybym znał wtedy Saily, to problemu przecież w ogóle by nie było. Dodam jeszcze, że jedyne co mogli mi sprzedać w Turcji to taryfa dla turystów, więc mimo całego tego zachodu, rejestracji, spisywania mojego paszportu, wracania do nich po 3 razy, to Saily i tak wyszłoby taniej. Pierwsze 2 dni pobytu zrobiły na mnie bardzo słabe wrażenie. Tym samym poczułem do Cypru Północnego niesmak i stwierdziłem, że moja noga już tam nigdy nie postanie. No i co zrobić? W końcu pierwsze wrażenie jest najważniejsze, ale z tej całej historii morał jest taki, że gdybym miał działający internet lub alternatywę dla mojego roamingu, który momentalnie pożarł wszystko na koncie, to przecież wydarzenia mogłyby potoczyć się zupełnie inaczej i pomimo, że turecka strona Cypru ma wiele braków, to odczucia na pewno pozostałyby wtedy lepsze. A co gdyby kupić kartę SIM od Localsa jeszcze na lotnisku? W końcu zaraz po wyjściu z bagażami na niektórych lotniskach jesteśmy zaczepiani przez osoby oferujące nam zakup już aktywowanej karty SIM i owszem, jest to super wygodne zawsze wtedy, gdy nie jest to scamem. Tak, karta musi być na kogoś zarejestrowana i jeśli my ją odkupimy od kogoś, to chyba nie jest to też do końca legalne, ale to jest dopiero pierwszy problem. W końcu nikt z nas nie kupiłby kota w worku, więc przed przekazaniem gotówki zawsze sprawdzamy, czy karta działa, czy łączą się dane komórkowe, ale gorzej, gdy zamiast obiecanych 10 GB dane się skończą już po 100 MB, bo tak, jest to niezwykle popularny scam. Te 100 MB pozwoli Ci na dojazd do hotelu, a później co? Wrócisz tam i będziesz szukał osoby, która sprzedała Ci tę kartę? No, wątpliwe. Jednak proceder ten jest bardzo lukratywny, a tym samym chętnie powielany przez kolejne osoby. Podróże kształcą i ze wszystkich doświadczeń, zarówno tych dobrych, jak i tych złych, wyciągamy wnioski, a w tym wypadku jest to oczywiste i potwierdza starą, znaną regułę. Przezorny, zawsze ubezpieczony, więc roaming w swoim telefonie warto mieć, ale nie powierzaj mu swojego losu. W takim razie, czym jest Saily? Jest to globalna usługa eSIM zaprojektowana dla osób podróżujących. Oferuje elastyczne pakiety danych w ponad 180 krajach. Aplikacja jest prosta, instalacja szybka, zakup bezproblemowy, a prędkości tak wysokie, na ile tylko pozwala lokalny operator. Pomoc też jest dostępna całą dobę 365 dni w roku. Saily nie jest też dziwnym tworem nieznanego pochodzenia. Otóż właścicielem jest Nord Security, czyli ludzie od bardzo popularnego NordVPN czy NordPass z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Saily co prawda nie oferuje połączeń ani SMS-ów, jest to przecież stricte pakiet danych komórkowych. Oczywiście, jeśli korzystasz z WhatsApp, Messenger czy innych komunikatorów, to jak najbardziej możesz przez nie dzwonić i pisać. Wszystko fajnie, ale czy usługa działa tam, gdzie akurat się wybierasz? W opisie i w przypiętym komentarzu znajduje się link do strony, na której sprawdzisz wszystkie dostępne kraje. Wybierz z listy lub wpisz w wyszukiwarce. Wtedy pojawią się dostępne pakiety danych wraz z cennikiem. Im więcej danych, tym cena za gigabajt atrakcyjniejsza, dlatego warto się dobrze zastanowić. Zakup pakietu na konkretny kraj to jedno, ale co w przypadku, gdy podczas swojej podróży zamierzasz odwiedzić kilka krajów? Na taką okoliczność Saily przygotowało pakiety regionalne. Jeśli planujesz odwiedzić Chiny, Tajwan, Filipiny, Singapur i skoro niedaleko, to może jeszcze zahaczysz o Australię, to warto wybrać pakiet na Azję, w którego skład wchodzi łącznie 19 krajów. A może bardziej interesuje Cię odwiedzenie Peru, Chile, Brazylii? Wtedy pakiecik na Amerykę Łacińską, ten zawiera 12 krajów. Jednym słowem, warto przejrzeć opcje regionalne, bowiem potrafią być one dużo wygodniejsze, ale czy będą tańsze? No to już zależy, jest to coś, co warto dokładnie przeanalizować pod kątem Twoich konkretnych planów. Jeśli planujesz jechać autem z Polski na Chorwację, to pewnie przejdziesz przez Czechy, Austrię i Słowenię. W sumie stamtąd to już niedaleko do Czarnogóry, Albanii. Kto wie, może nawet do Grecji warto zawędrować. Wtedy pakiet na Europę mógłby być lepszym rozwiązaniem. Nie sposób nie zauważyć, że zarówno pakiet na Europę, jak i na każde pojedyncze państwo wcale nie jest w Saily tak tani, jak moglibyśmy oczekiwać. W przypadku Azji, Ameryki, Afryki czy Bliskiego Wschodu wychodzi wielokrotnie taniej niż to, co oferuje nasz operator, więc o co chodzi? Otóż wynika to z zasady Roam Like at Home wprowadzonej przez Unię Europejską w czerwcu 2017 roku, a ostatnio przedłużonej do 2032. Umożliwia ona mieszkańcom krajów członkowskich korzystanie z telefonów komórkowych w innych krajach Unii na tych samych zasadach jak w kraju zamieszkania. Niemniej, jakkolwiek tani nie byłby roaming u mojego operatora, to już nie zamierzam jechać do innego kraju, nie mając aktywowanego pakietu Saily. Od tak, na wszelki wypadek.
3,99 za tydzień, czy nawet $6,99 za miesiąc, to przy pozostałych kosztach podróży nie ma najmniejszego znaczenia, a w razie potrzeby może uchronić od przykrych niespodzianek. Ile razy zdarzy się tak, że jesteśmy w hotelu, może nawet na basenie i przeglądamy TikToka lub YouTube. Zasięg hotelowej sieci Wi-Fi często bywa zawodny. Telefon przełączy się na dane komórkowe, nim się spostrzeżemy i konto wyzerowane lub rachuneczek o kilka stówek wyższy. Może wydawać Ci się, że jesteś odpowiedzialny i uważny, ale co z aktualizacjami pobieranymi w tle? Czasami są to przecież gigabajty danych, a później, będąc gdzieś dalej na wycieczce, zostaniemy odcięci i co wtedy? A tak, mając Seli w pogotowiu, zwyczajnie przełączamy dane komórkowe na kartę eSIM i już po problemie. Jest jeszcze jedna rzecz, o której po prostu musisz wiedzieć. Otóż Twój operator nie ma podpisanej umowy partnerskiej z każdą siecią w każdym kraju, co jest dość oczywiste i jednocześnie oznacza, że możesz nie wszędzie mieć zasięg, ale Seli może Ci go wtedy zapewnić. Zbierając wszystko w całość, to usługa ta daje Ci o wiele niższe stawki poza Europą niż Twój operator i tam używasz go oczywiście priorytetowo. W Europie owszem, jest drożej, ale warto mieć nawet ten najmniejszy pakiet w pogotowiu. Nie skorzystasz? No cóż, najwyżej. Ewentualnie zużyjesz go na pobranie filmów do samolotu. W końcu Wi-Fi na lotnisku i tak się do tego by nie nadawało. Jedyne czego Ci potrzeba to smartfonu, który obsługuje eSIM. W opisie oraz przypiętym komentarzu zostawię listę telefonów, które działają z eSIM. Jest ona dość długa, ale jeśli Twój smartfon się na niej nie znajduje, to sprawdź jeszcze stronę producenta. Możesz też wejść w ustawienia swojego smartfonu i zwyczajnie w wyszukiwarce u góry spróbować wpisać eSIM. Jeżeli pojawi się taka opcja, to ją aktywuj i zainstaluj aplikację Seli. Dobrze, przejdźmy w końcu do zakupu i aktywacji. Link z opisu zabierze Cię na właściwą stronę. Wpisz tutaj kraj, do którego się wybierasz, zdecyduj, który pakiet najbardziej Ci odpowiada i przejdź do kasy. Wyświetli się podsumowanie, ale koniecznie upewnij się, że kupon zniżkowy został aktywowany. Jeśli nie, to kliknij w jego pole i wpisz TechManiak HD. Zobaczysz, że cena spadła o 15%. No, teraz to już w ogóle jest tanio. Miłe zaskoczenie z takiej zniżki? Jeśli tak, to pamiętaj kliknąć łapkę w górę pod tym materiałem i zostawić komentarz. Usługa zostanie przypisana do Twojego konta Google lub Apple, dlatego musimy się tutaj zalogować. Płatności możesz dokonać zwykłą kartą przez Google Play lub nawet skorzystać z PayPal. Ja wybrałem kartę i jak widzicie 15% zniżka również została naliczona prawidłowo i żadnych dodatkowych kosztów tutaj też nie widzimy. Po dokonaniu płatności otrzymałem e-mail z potwierdzeniem zakupu. 30 dni oczywiście obowiązuje od momentu aktywacji pakietu, a skoro wciąż jestem w domu, to widzimy w aplikacji, iż plan w tym momencie jest nieaktywny. Poniżej widnieje informacja o tym, że zostanie on aktywowany automatycznie w momencie, gdy dotrzemy do naszego celu podróży. W takim razie super. Po wylądowaniu, wyłączeniu trybu samolotowego powinno wszystko samo zadziałać. Jednakże już teraz znajduje się tutaj jakaś data ważności. Otóż mamy 30 dni na aktywację pakietu i dzieje się to automatycznie, gdy połączymy się z siecią komórkową w kraju, na który pakiet został zakupiony. Dlatego też nie stracisz Ty godzin czy dni, które minęły od Twojego zakupu do momentu, gdy faktycznie potrzebny będzie Ci internet. Nawet lepiej, jeśli w ciągu tego miesiąca Twoje plany się zmienią i w podróż jednak z jakiegoś powodu się nie udasz, to możesz taki pakiet bezproblemowo zwrócić. Wiem, bo sam próbowałem. Z prywatnego konta zakupiłem pakiet i poprosiłem o zwrot pieniędzy. Odpisali, że potrwa to od 7 do 10 dni roboczych, ale jest to jak najbardziej zrozumiałe. Ważne jest, aby dodać pakiet i aktywować eSIM w aplikacji jeszcze przed wyjazdem, ponieważ do tej procedury wymagane jest połączenie z internetem. Nawet jeśli zapomnisz, to wciąż możesz to zrobić na lotnisku po przylocie przez Wi-Fi lub przez roaming od Twojego operatora i proces ten zużyje jedynie malutką ilość danych. Ale skoro możemy to zrobić z 30-dniowym wyprzedzeniem, nie tracąc czasu z pakietu, no to chyba nie ma co czekać do ostatniej chwili. Aby dokonać aktywacji, włączamy aplikację Seli na telefonie i logujemy się do naszego konta. Na dole znajdują się zakupione plany. Mam tutaj jeden, który wygasł oraz drugi jeszcze nieaktywowany, ale przed jego aktywacją należy zainstalować kartę eSIM. Procedura ta jest bardzo prosta. Instalacja zajmuje dosłownie kilkanaście sekund, po czym pojawi się komunikat potwierdzający instalację. Kartę instalujemy tylko raz, nieważne ile pakietów i na ile państw później będziemy jej używali. W Seli możesz liczyć na całodobową pomoc techniczną. Jeżeli napotkasz problem z aktywacją lub działaniem usługi, możesz się z nimi skontaktować i na pewno Ci pomogą. Z góry podpowiem, że jeśli Twój telefon powinien obsługiwać eSIM, a mimo tego aplikacja Seli twierdzi, że nie, to rozwiązanie tego problemu może być wręcz banalne. Otóż w ustawieniach zmień SIM 2 z karty fizycznej na kartę eSIM.
Zamknij całkowicie aplikację Saily w liście ostatnich aplikacji, uruchom ją ponownie, a już na starcie ta zaczyta ustawienia telefonu i proszę, już działa. Jednak sam napotkała na inny problem. Otóż zakupiony telefon w Hiszpanii pozwolił na aktywację karty eSIM, ale wciąż nie można było połączyć się z internetem. W takiej sytuacji wejdź do ustawień sieci i internetu. Następnie wejdź do kart SIM i sieci komórkowej. Poniżej znajdują się ustawienia dotyczące drugiej karty eSIM. Wejdź w nie, upewnij się, że roaming jest włączony i przewiń jeszcze niżej aż do nazwy punktów dostępu. Tutaj widzimy, że wkradły się ustawienia chyba dla jakiegoś hiszpańskiego operatora. Po wejściu widzę, że ustawienie APN nie jest takie, jakie być powinno. Musimy tutaj dodać nowe. W tym celu przyciśnij plusik i wpisz nazwę profilu, np. Saily. Następnie musimy nadać APN. Wpisz tu truephone.com. Zwróć uwagę, że po true nie ma żadnego e. Jeżeli korzystasz z klawiatury, która automatycznie poprawia pisownię w języku angielskim, to fraza ta może zostać zmieniona, więc zweryfikuj poprawność tego, co zostało tu wpisane. Jeżeli się zgadza, dotknij 3 kropeczki i zapisz ten profil oraz ustaw go jako domyślny. Jeżeli wciąż występuje problem z połączeniem, spróbuj sieci 4G lub 3G. Jeżeli zadziała, to wtedy możesz wrócić na 5G. Ewentualnie ponownie wyłącz i włącz roaming. No i oczywiście transmisję danych po karcie eSIM też trzeba aktywować, żeby zadziałało. Najprawdopodobniej u Ciebie takiego problemu nie będzie, ale nawet gdyby się pojawił, to już wiesz, jak go okiełznać. No cóż, zima w domu, a tu pomiar prędkości zaraz przy pięknej hiszpańskiej plaży. Spokojnie przerzuca 200 megabitów na sekundę pobierania i 50 wysyłania. No i co, też uważacie, że jest to świetne rozwiązanie? A może czegoś jednak brakuje? Chętnie zapoznam się z Waszymi komentarzami na ten temat. Ja tymczasem wróciłem już do zimowej Irlandii, ale już za kilka miesięcy wybieram się ponownie do Malezji i tam obowiązkowo znowu będę korzystał cały miesiąc z Saily. Tymczasem trzymajcie się.